Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Wormsy są jedną z bardziej znanych, lubianych i pamiętanych marek wywodzących się z lat 90., co, jak uczy nas historia wielu innych hitów, oznacza, że o mały włos, a jej pierwsza część nigdy by nie powstała. Młody Andy Davidson napisał ją w okolicach 1993 roku, wtedy jeszcze pod tytułem Total Warmage, oddając tym samym hołd swojemu ulubionemu Total Carnage od Midway. Produkt powstał jako praca na konkurs czasopisma Amiga Format i nie wygrał, co nie zniechęciło młodego twórcy, który tak wierzył w swoje dziecko, że zaczął rozsyłać je do wszystkich okolicznych wydawców. Ale nikt nie był nim zainteresowany. Każdy inny w sytuacji Andy'ego zwyczajnie by się poddał, ale nie on. Davidson wybrał się w 1994 na targi European Computer Trade Show, gdzie nareszcie ziścił swoje marzenie. Tu poznał szefostwo firmy Team 17, które niemal od ręki podpisało z nim umowę na przerobienie totalnego zarobaczenia w pełnoprawny produkt. Dzięki talentowi programistycznemu młodzieńca i doświadczeniu studia powstało w ten sposób amigowe Worms, a reszta jest historią. Robale nie były pierwszą grą artyleryjską, gatunek ten istniał bowiem od lat 70., ale Wormsy miały w sobie to coś, czego nie miała konkurencja. Odpowiednią mieszankę sadystycznego poczucia humoru, dobrze wyważonej rozgrywki i wciągającego trybu wieloosobowego. To wystarczyło, by stać się międzynarodowym hitem. To i fakt, że głębokie kieszenie Team 17 umożliwiły przeportowanie amigowego hitu na każdy sprzęt pod słońcem z DOS-em, Game Boyem i SNES-em na czele, by zmaksymalizować zasięg i zyski. Pomagał też fakt, że zasady były bajecznie proste. Na losowo generowanym terenie o dominację pojedynkowało się od 2 do 4 drużyn tytułowych robaków. W swojej limitowanej czasowo turze każdy z graczy mógł poruszyć swojego robala i strzelić z jednej z dostępnych broni. Po oddaniu strzału kontrola przekazywana była kolejnemu graczowi. Celem oczywiście było wyeliminowanie opozycji. Wszystko to na 100% zniszczalnej mapie, na której pozostawały kratery po wybuchach. Od innych gier gatunku gra różniła się swoim dziwacznym poczuciem humoru, który najwyraźniej spodobał się graczom. Ponura oprawa graficzna i poważna tematyka wojenna kontrastowane były z zabawnymi głosikami bohaterów wykrzykującymi obelgi czy prośby o litość i szalonym arsenałem broni. Trudno traktować poważnie tytuł, w którym podstawowym elementem arsenału jest nie pistolet, a bazuka, a na polę bitwy wypuścić można chociażby wypełnioną trotylem zdalnie detonowaną, biegającą owcę. Wersja amigowa gry była zdecydowanie najlepsza, zawierając całość wersji pecetowej plus możliwość ładowania własnych poziomów i nowych zestawów dźwięków dla robali. Przepaść między wersjami zamknięto dopiero w 1996 roku, gdy Team 17 wydało oficjalne rozszerzenie do pecetowej wersji o nazwie Worms Reinforcements, które można było nabyć też w zestawie z podstawką w ramach pakietu Worms United. Dodatek ten nie tylko uzupełniał robale o brakujące funkcje, ale też dodawał do gry nową broń, przypominającą wiertła krecią bombę, a także cały szereg jednoosobowych misji, czyli predefiniowanych, coraz trudniejszych pojedynków z komputerem na z góry określonych planszach. Sukces pierwszej odsłony robali spowodował oczywiście, że w brytyjskiej siedzibie autorów zaczęto, jak robal z palnikiem, drążyć plany na sequel. Podobno Team 17 nie chciało wkładać zbyt wiele środków na produkcję drugiej części Wormsów i ich planem było wydanie większej ilości tego samego. Davidson nie chciał się jednak na to zgodzić, twierdząc, że nowa gra powinna być większa, lepsza i pełna nowych funkcji. Żeby udowodnić im, że nie tylko da się, ale i należy to zrobić, w wolnym czasie eksperymentował, implementując nowe pomysły do swojego amigowego silnika. Szefostwo, obserwując efekty jego pracy, przyznało mu ostatecznie rację, zgadzając się na jego wizję gry Worms 2. Efekty jego amigowych eksperymentów nie poszły jednak do kosza, bo w 1997 roku wydano je w formie zapomnianego i ekskluzywnego dla tego komputera wydania o nazwie Worms The Director's Cut.
Jest to zdecydowanie najlepsza wersja pierwszych robali, ale trafiła do sklepów tak późno, że szacuje się, że sprzedano tylko 5000 pudełek na całym świecie, co czyni ją rzadkim i bardzo wartościowym przedmiotem kolekcjonerskim. Sami autorzy nie liczyli zresztą na wielką sprzedaż. Gra przeznaczona była dla droższych i rzadszych Amig z obsługą AMA i wydana, gdy większość graczy przesiadła się już na pecety. Nawet instrukcja obsługi zawiera pożegnanie z fanami tego sprzętu, deklarując, że jest to pożegnalny prezent i ostatnia gra na Amigę Teamu 17. Niesamowita szkoda, że wydanie to nigdy nie trafiło na przykład na pecety, bo The Director's Cutowi bliżej do Wormsów 1.5 niż zwykłego rozszerzenia do 1. Większe wymagania sprzętowe umożliwiły masę poprawek w warstwie wizualnej i zwiększenie palety kolorów. Do gry dodano edytor poziomów, który pozwalał na rysowanie własnych plansz z pomocą myszki, nowe tryby gry, w tym system turniejowy czy tonę sekretów. Najciekawszą zmianą było jednak wprowadzenie aż 15 nowych broni, prototypów uzbrojenia, które zaledwie kilka miesięcy później pojawiły się w Worms 2. To tu po raz pierwszy zadebiutowały kultowe Super Owca, Betonowy Osioł czy Święty Granat Ręczny. Jedna z broni nawet, Owca na linie, nie trafiła od tej pory do żadnej innej gry z robalami, choć ogłoszono, że nareszcie po 20 latach pojawi się w zapowiadanym na sierpień Worms WMD. Zapomniane The Director's Cut było jedynie przedsmakiem tego, co czekało na graczy w Wormsach 2. To, napisane całkowicie od zera i wydane wyłącznie na komputery z Windowsem, było całkowitym odejściem od stylistyki części pierwszej. Nieujednolicona oprawa graficzna jedynki zamieniona została na kolorową, czytelną i kreskówkową, co znalazło też swoje odwzorowanie w uzbrojeniu. Robaki nadal walczyły na śmierć i życie, ale przemoc została stonowana. Eksplozje stały się bardziej kreskówkowe, a bronie kolorowe i przerysowane, dodatkowo sięgając swoimi projektami po żarty słowne i aluzje popkulturowe. Od nalotów dywanowych z prawdziwych dywanów, przez szalone krowy, po święte granaty ręczne. Worms 2 dwukrotnie poszerzyło arsenał broni jedynki, zwiększając ich liczbę do 48. Ale nie tylko spluw było w tych robalach więcej. Liczba opcji konfiguracyjnych reprezentowanych przez suwaki była po prostu astronomiczna. Można było dostosować do swoich potrzeb dosłownie każdy aspekt rozgrywki. Od koloru wody, w której można topić robale, przez starcie podłoża, aż po liczbę pocisków wystrzeliwanych przez każdą z broni, czy promień generowanych eksplozji. Ambicja, by Worms 2 było większe, lepsze i bardziej kompletne, została tu zrealizowana co do joty. W grze mogło teraz brać udział do 6 graczy lokalnych, bądź w zupełnie nowej dla Wormsów opcji sieciowych, a tryb jednoosobowych misji wprowadzony w Worms Reinforcements, rozwinięty o kilkadziesiąt nowych zadań. Drugie robale były lepsze od swojego poprzednika pod niemal każdym względem. Od zaawansowanego edytora poziomów po pomysłowe nowe mechanizmy, takie jak wystrzeliwanie min jak pocisków kijem baseballowym, czy możliwość odbijania robaków po wodzie jak kaczek. Wyjątkiem od tej reguły była niestety sztuczna inteligencja komputerowych graczy. Robale były oczywiście myślane jako gra imprezowa, ale nawet to nie usprawiedliwia kiepskiego AI. Komputerowy gracz potrafił korzystać z tylko kilku podstawowych broni, a wybierając poziom jego umiejętności, wybór sprowadzał się albo do niewidomego, który w najlepszym wypadku trafi sam siebie, albo nieomylnego robota, który przez dziurkę od klucza trafiłby w cel oddalony o 2 km. Innymi słowy, komputer był albo beznadziejnie głupi, albo niemożliwie bezbłędny, nie dając szans na kompromis. To właśnie Worms 2 stało się międzynarodowym hitem. Gra, która do tej pory popularna była głównie wśród prawdziwych pasjonatów, zainteresowała również niedzielnych użytkowników komputera.
Zachęcała swoją oprawą graficzną i prostymi, zrozumiałymi zasadami. Choć pierwotnie nie wydano jej w języku polskim, to była pierwszą grą serii, w której wśród dziesiątek innych znalazł się polski bank dźwięków dla robali, dodając grze swojskiej atmosfery. Ciekawostką jest też fakt, że jest to jedyna klasyczna odsłona serii, w której robale po utracie zdrowia umierają, a nie wysadzają się w powietrze, jak w każdej innej części. Robaki stały się na tyle rozpoznawalne, że doczekały się też własnego fliperowego stołu w grze Addiction Pinball, który niedługo później wydany został w formie oddzielnej gry. Sukces Wormsów przekuty został wkrótce na złoto, gdy w 1999 do sklepów trafiło Worms Armageddon, najpopularniejsza aż do dziś odsłona tej serii. Team 17 nie planowało co prawda wypuszczać kolejnego sequelu do robali, a Armageddon miało być tylko tanim rozszerzeniem do dwójki, ale ostatecznie do gry dodano tyle nowych funkcji, że zdecydowano, że powinien to być oddzielny, nowy produkt. Armagedony nie były tak rewolucyjne jak dwójka w stosunku do jedynki. Formuła i oprawa graficzna pozostała niemalże bez zmian, ale w odpowiedzi na komentarze graczy cykl doprowadzony został tu niemalże do perfekcji. Po pierwsze, poprawiono wydajność techniczną gry, wprowadzając obsługę wyższych rozdzielczości. Usunięto skomplikowane i zaawansowane, oparte o okienka menu dwójki na rzecz dużo prostszego, pełnoekranowego systemu pełnego ikonek. To pozwoliło chociażby łatwo przeportować grę na konsolę. Usunięto 3 bronie, naprowadzający granat odłamkowy, klonowane owce i naprowadzający nalot, które były tak potężne, że zaburzały balans gry, ale w ich miejsce wprowadzono aż 15 nowych, w tym tytułowy Armageddon, broń ostateczną, który niemal całkowicie anihiluje całą planszę. Pojawił się też nowy rodzaj znajdziek, narzędzia nie będące broniami, ale wpływające na rozgrywkę. Plecak odrzutowy pozwalał fruwać na krótkie dystanse, niska grawitacja wpływała na czas jednej tury na wysokość skoku i moc odrzutu broni, a laserowy celownik mówił sam za siebie. Wiele innych broni zostało też zrebalansowane. Dużą nowością było wprowadzenie zaawansowanego mechanizmu ognia, który pozostawał na ziemi między turami, powoli dogasając, oraz trucizny, która stopniowo odbierała robalom życie i mogła być leczona znalezionymi na ekranie apteczkami. Worms Armageddon dominowało też poprzednie części liczbą dostępnych opcji. Tryb jednoosobowy wzbogacony został o szereg nowych funkcji. Misje nie były już tylko prostymi, predefiniowanymi pojedynkami, ale dzięki obsłudze skryptowania mogły zawierać niestandardowe cele czy zaprogramowane wydarzenia. W dodatku, w zależności od naszych postępów, ich pokonanie nagradzane było medalami. Pojawił się też tryb deathmatchowy, będący serią coraz trudniejszych potyczek i specjalny moduł treningowy, w którym żółtodzioby miały okazję nauczyć się podstaw, a weterani ćwiczyć mogli zaawansowane techniki, takie jak łapanie skrzynek super owcom. Rewolucją było natomiast powstanie Wormnetu, zintegrowanego, scentralizowanego systemu sieciowego, mającego za zadanie zjednoczyć społeczność i przechowywać statystyki graczy w sieci. Inicjatywa ta okazała się tak popularna, że nawet dziś, w 2016 roku, gra nadal aktualizowana jest przez specjalny zespół ochotników, a serwery są nadal pełne, mimo iż minęło 17 lat od premiery gry. Jedyne co się nie sprawdziło to system rankingowy, który był zbyt podatny na oszustów i ostatecznie został wyłączony. Worms Armageddon było też pierwszą częścią gry, która wydana została w Polsce w polskiej wersji językowej. Nigdy nie podano oficjalnej przyczyny, ale gdzieś pomiędzy premierą Worms 2 a Armageddon Andy Davidson, ojciec robali i trzon sukcesu serii, odszedł od firmy. Było to de facto koniec cyklu w jego aktualnie istniejącej formie. Jeśli miałbym się pokusić o prywatną analizę sytuacji, sądzę, że powodem było odcinanie kuponów. Po tym jak skore do dojenia jego pomysłu było Team 17, nie zdziwiłbym się, jeśli pewnego dnia uznał po prostu, że ma tego dość.
Jeśli zaakceptujemy tę hipotezę, to termin jego odejścia nie wydaje się być przypadkowy, bowiem niecały rok od premiery Worms Armageddon, które już przecież było tylko usprawnioną dwójką, do sklepów trafiła kolejna odsłona robali, znów oparta o silnik Wormsów 2, Worms World Party. Zdecydowanie najlepsza klasyczna część gry, cierpiąca na syndrom Director's Cut, to znaczy trafiła do sklepów, gdy nie była już nikomu potrzebna do szczęścia. Nie kupili jej ani fani Worms 2, którzy uważali już Armageddon za skok na kasę, ani fani Armageddon, którzy przecież niecały rok temu kupili swój egzemplarz gry i świetnie bawili się na Wormnecie. To właśnie pewnie dlatego to Armagedony żyją i mają się dobrze do dziś, podczas gdy o WWP pamięta mało kto. I trudno się temu dziwić, bo tak, World Party było najlepszą klasyczną odsłoną gry, ale lista zmian była tak mała, że nie było najmniejszego sensu się w nią uzbrajać. Menu główne gry było kopią tego z Armageddon z podmienionymi grafikami, po raz pierwszy w serii nie dodano ani jednej nowej broni czy opcji. World Party było zwyczajnym mission packiem sprzedawanym jako osobna gra, dokładną kalką Armageddon z zestawem nowych misji jednoosobowych. Jedyne 3 zauważalne różnice to po pierwsze bardzo ciekawy pomysł robaczego tygla, specjalnego modyfikatora w formie 3 rolek, których ustawienie zmieniało zasady rozgrywki. Odpowiednio ustawiając ich pozycje można było na przykład włączyć krew, nieśmiertelność czy trwałe podwójne obrażenia, dodatkowo urozmaicając zabawę. Drugim bonusem była Wormpedia, ukryta w jednym z menu encyklopedia żartobliwie opisująca działanie niektórych broni i wyjaśniająca część hermetycznych dowcipów. Tam na przykład można było się dowiedzieć, skąd wziął się betonowy osioł, czy poczytać o prima aprilisowych dowcipach, które Team 17 robiło prasie. Trzecią i chyba najbardziej znaczącą zmianą było dodanie skomplikowanego edytora misji, który pozwalał tworzyć i skryptować własne, złożone zadania. Tytuł sugerował też, że gra będzie miała jeszcze większy nacisk na tryb online, ale porażka rankingów Armageddona przekreśliła te plany. Internetowy Wormnet tej wersji nie różnił się niczym od tego w poprzedniku. Worms World Party było ostatnią klasyczną odsłoną tej kultowej serii i po jej wydaniu autorzy całkowicie zmienili kierunek, w jakim poszedł cykl. To jednak prawdopodobnie temat na zupełnie inną opowieść, bo robale bez Andy'ego Davidsona to zupełnie inna przygoda. A na zakończenie, czy wiecie, że Wormsy mają fabułę? Jej bohaterem jest robal o imieniu Boggy B, a jego przygody opowiadane są w formie opowiadań czytanych podczas tak zwanych Worm Songów, poukrywanych w niektórych częściach gier. Many moons had passed since the worms went to war. Onwards and upwards, bigger weapons than before. Boggy B took cover, he shivered on patrol. The arms race crazy, simply way out of control. Jeśli podobnie jak ja jesteście gigantycznymi fanami klasycznych odsłon robali, to zapraszam was również do naszego starszego materiału o Wormsopisie, gdzie z perspektywy gracza w tamtych czasach opowiadałem o swoich wspomnieniach z nimi związanych. A ja na razie żegnam się z wami i do zobaczenia na Wormnecie. Pa pa!